I jesteśmy z powrotem w Los Angeles. Zrobiłam pranie, odrobiłam zadanie domowe, podpisywałam na maile. Wczoraj miałam taki dzień, jakby wieczór, gdzie nadrabiałam wszystkie jakieś zaległości. Chciałam jednak, jak wyjechałam do Joshua Tree, te 3 dni spędzić z dziewczynami, rozmawiać, poznawać. I miałam tak, że mogłam sobie wziąć tą przerwę taką 3-dniową, ale jednak teraz muszę wszystko ponadrabiać i udało mi się. Dzisiaj rano poszłam sobie na Pilates do nowego studia, który jest mega blisko. Nazywa się Club Pilates. Zobaczymy jak jutro. Jak będę miała zakwasy, to będzie ok, bo wydawało się wszystko dosyć łatwe, ale wiem, że Pilates jest taki niepozorny, że wiecie, ćwiczysz i czujesz, że easy, a na drugi dzień nie potrafisz chodzić. Miałam terapię o 11:00, nie płakałam, poszła bezproblemowo. Wydaje mi się przez to, że wróciłam z wyjazdu i ten wyjazd tyle mi dał. Dziewczyny, które tam były, które poznałam, niesamowite, tak otwarte, nie boją się być sobą. Jeżeli otaczasz się ludźmi, którzy są autentyczni, to jest bardzo inspirujące i motywujące. Może nagram odcinek podcastowy o womanhood i czego się nauczyłam przebywając wokół dziewczyn, przebywając wokół starszych dziewczyn, które też na przykład są w procesie terapii i rozmawiałyśmy na przykład o relacjach, wiecie, z rodziną, z rodzicami. Bardzo, bardzo dużo osób ma skomplikowane relacje. To mi też dało takie, że wow, okej, ja nie jestem samotna w tym, więc ten wyjazd bardzo dużo mi dał i to, co jakby robiłyśmy tam, jakby miałyśmy Joshua Tree Experience. A teraz jadę zobaczyć jeden dom razem z Hailey, ponieważ myślimy o tym, żeby przeprowadzić się, ja, Erika i Hailey, w trójkę do apartamentu albo do jakiegoś domu. 3 pokoje, 2 łazienki i idziemy zobaczyć właśnie jeden dom i zobaczymy. Eriki nie ma, Erika wyjechała na miesiąc. Fajnie by było mieszkać w trójkę, bo wtedy nasz czynsz byłby niższy. Ja bym płaciła mniej, jakby wszystkie dziewczyny by płaciły mniej. Trójka jest, wiadomo, taniej niż w dwójkę. Też w West Hollywood. Na początku chciałam się przeprowadzić do Silver Lake, ale wszystkie moje koleżanki, wszyscy moi znajomi są w West Hollywood albo na West Side, przy Santa Monica, przy oceanie, więc gdybym ja się przeprowadziła na drugi koniec Los Angeles, to bym straciła wszystkich znajomych, więc zapobiegnę temu. I like the floor, I like the light. No, not yet. I feel like it'll be fun. No, I mean, it's vintage. I love vintage. I like those like old kitchens. Z łazienką, nie wiem, łazienka jest mega mała. To byłby mój pokój. This is like one room. Całkiem spoko, jest jakby starsze, powiedzmy, mieszkanie. Kuchnia jest taka mega stara, vintage, drewniana, ale mi się to podoba. Łazienki są średnie, ta zielona, która by była najbliżej mnie. Mega mi się podoba podłoga, że jest drewniana i białe ściany. Jest tam słońce w tym mieszkaniu i bym płaciła o $200 mniej niż teraz. To było całkiem spoko. Dzisiaj na pewno pójdę jeszcze się porozglądać, czy może ktoś nie wystawił czegoś nowego, no bo to było pierwsze miejsce, które tak naprawdę jakby zobaczyłyśmy. Dzisiaj mam dosyć pracowity dzień, bo muszę złożyć całego vloga. Muszę essay napisać na poniedziałek, mój final essay, żeby skończyć szkołę. Ten weekend będzie dosyć zarobiony. Przez to, że nie rozmawiałam po polsku przez tyle dni i się otaczałam, to ciężko mi mówić po polsku, co jest dosyć zabawne. Czasami wydaje mi się, że ma to jakby wpływ teraz na mój polski i że mówię dziwnie. Że się na przykład zawieszam, albo mówię jakoś tak akcentuję, czy tak punktuję dziwnie. I'm doing my best. Okej? Hej! Właśnie jestem w Koreatown i jadę na urodziny od Ali. Idziemy najpierw do takiego Korean bar club, coś takiego z grami, nigdy nie byłam, a później na karaoke. Na karaoke albo kręgle? Karaoke. Karaoke w Koreatown. Jestem całkiem ubrana na różowo, nie wiem dlaczego, tak nie naszło i znowu mam spięte włosy. Jestem w moim pink era i okej, chyba to jest tutaj.
się czuję w spiętych włosach. Ostatnio właśnie eksperymentuję, tak jak w ostatnim vlogu mówiłam. Nie wiem, wczoraj wyszłam w kucyku i w pewnym momencie czułam się tak dziwnie, ponieważ nie jestem przyzwyczajona, że mam, wiecie, tak odsłoniętą twarz. I czasami, wiecie, jak popatrzę w telefon czy coś, to mam takie, o Boże, czy wyglądam jak jajko. Ale później dziewczyny mi wysłały zdjęcia, bo robiłyśmy tam, wiecie, jak wyszłyśmy później do klubu, taką digital kamerką i tak popatrzyłam i okej, nie, bardzo dobrze wyglądał ten kucyk i jakby dobrze wyglądam. I też czułam się w porządku, ale nie wiem, wydaje mi się, że nie jestem przyzwyczajona do, wiecie, odsłonięcia całej twarzy. Za chwilę będę nagrywała odcinek podcastowy Christmas Guide z różnymi propozycjami i pomysłami na prezenty świąteczne, ale zabieram się za zrobienie sałatki i uznałam, że nagram i Wam pokażę. Ostatnio zaczęłam kupować w Whole Foods zieleninę, powiedzmy. Tu jest jarmuż i botwinka. Tak ogólnie wszystkie swoje zakupy robię w Trader Joe's. To jest, powiedzmy, najtańszy jakoś tak sklep i dobre są produkty. Ale jeżeli chodzi o zieleninę i na przykład kapustę, jakieś takie warzywa, których nie ma w Trader Joe's, to lubię iść do Whole Foods czy na właśnie Farmers Market, ponieważ jest ogromna różnica pomiędzy takim, wiecie, jarmużem z paczki, już pokrojonym, posiekanym, a takim prawdziwym, który tam stoi w Whole Foods. On w ogóle pachnie i w smaku jest bardziej intensywny, tak mi się wydaje, i jak jem, to czuję, że się tak łączę z ziemią i z naturą i się czuję od razu, jakbym była, nie wiem, czuję się po prostu połączona z naturą. I też wczoraj zrobiłam dressing do sałatki. To jest masło migdałowe z sosem sojowym, z sokiem z limonki, chili oil, olej sezamowy, czosnek granulowany. Robiłam bardzo na oko i zrobiłam właśnie więcej i mogę sobie dodawać właśnie do sałatek, z wodą rozmieszać jako dressing, ponieważ sałatki, jak się robi dressingi, ogólnie tahini, masło orzechowe, masło migdałowe, to sałatki są po prostu next level i są przepyszne. Teraz w grudniu sobie postanowiłam, że będę bardziej eksperymentować sobie z jedzeniem. Wydaje mi się, że w każdym miesiącu to mówię, bo kocham gotować, ale w tym miesiącu już nie będą to zupy, ale jakieś, wiecie, dressingi azjatyckie. Chcę kupić masło z nerkowców i też porobić jakieś fajne dressingi i z miso. Mogę się też pochwalić, kupiłam ostatnio nowe talerze ze Zara Home i są tak prześliczne. Kupiłam jedną taką mniejszą miseczkę i później taki duży talerz i zawsze mi się podobał ten wzór i szukałam. I nie były jakieś turbo drogie. Wow. Właśnie jadę na mój przedostatni dzień szkoły. Przedostatni dzień jakby semestru. Dzisiaj jest poniedziałek, jedę na angielski, mam final exam. Jeżeli chodzi o klasy skina, to w zeszłym tygodniu były ostatnie, na których mnie nie było niestety. A na jutro mam jeszcze essay do oddania z angielskiego. Wczoraj trochę napisałam, zrobiłam sobie taki outline i poszukałam wszystkie źródła, bo muszą być 4 źródła, artykuły, książki i tak dalej. Więc wczoraj trochę przy tym posiedziałam, a dzisiaj muszę go tak napisać i zebrać całość, ale czuję się całkiem pewnie, ponieważ wszystko sobie porozpisywałam, wiecie, argumenty i tak dalej, bo to jest research paper. I nie umiem się doczekać, aż dzisiaj go napiszę. Pewnie spędzę cały dzień. Jutro tylko muszę zawieźć go do szkoły, oddać i koniec. I mam przerwę, mam wolne i nie umiem w to uwierzyć i się cieszę. Lubię chodzić do szkoły, nie jest coś takiego, że o matko, tyle pracy, ale jednak zajmuje to trochę czasu, jeżeli chodzi o angielski i to pisanie i zadania domowe i jeżdżenie do szkoły. Ale podczas tej przerwy mam już planowane różne rzeczy, które chcę zrobić, też jakieś podróże może, więc też tak fajnie chcę zacząć nowy rok. Na pewno w tym tygodniu będę robiła coś fajnego i chcę celebrować koniec szkoły. Jestem po moim final essayu, który pisałam w klasie. I wiecie, jak się nam pisze esej poza klasą, to można się czymś wspomóc, wiecie, jak napisać, jeżeli chodzi o gramatykę, czy jeżeli nie mam jakiegoś słówka, to mogę sobie szybko przetłumaczyć, a jednak pisanie w klasie jest męczące. Mogę opowiedzieć, jeżeli kogoś to interesuje. Mieliśmy esej Causes of Racial Unemployment Gap. Dostaliśmy artykuł i pisaliśmy o powodach, dlaczego istnieje jakby taka duża różnica, taka przepaść, jeżeli chodzi o rasę. Czasami po prostu tak ciężko mi jest cokolwiek przetłumaczyć, ale o tym był ten esej i wydaje mi się, że poszło mi bardzo dobrze. Czuję się wymęczona i dzisiaj będę pisała cały dzień esej.
wyglądam tak. Jest 21 i właśnie skończyłam pisać esej. O mój Boże, ale się cieszę. Mogę wam pokazać, co jest moje arcydzieło. COVID-19 pandemic is shaping students' perspectives on higher education. To jest tytuł. Średnio mi się podoba, ale nie wiem co innego i sami wybieraliśmy sobie temat. Miał być higher education, different aspects of technology, the American dream, individual success, equal opportunities. Jakby jeden z tych tematów i musieliśmy jakby narrow down the topic. Więc ja sobie wybrałam higher education po COVID-zie dla studentów, którzy chcą jakby higher education. Więc mamy pytanie, później mam 4 sources, które tutaj znalazłam na internecie. Shift to remote learning, economic fallout, emotional toll on students, impact on their career aspirations. Więc sobie to wybrałam. Już nie mam siły. Tererere. Conclusion se napisałam. Dobra. I tu mam work cited. Tutaj musiałam też przygotować research proposal, czyli jakby taki outline. To napisałam wczoraj, jakieś przygotowanie. Tutaj już dodałam i czekam. Zobaczymy, czy mam jakiś plagiarism. O, nie mam! Oh my god! Yay! Ale skończyłam, już jest po wszystkim, koniec szkoły. Jutro tylko tu muszę zawieźć ten esej. Skończyłam semestr, jeszcze nie szkołę. Sara, gratulacje, brawo! Woo! Muszę to celebrować w tym tygodniu ze znajomymi. Dobra, idę do łóżka i będę oglądała The Crown, zaczęłam oglądać. Aha, skończyłam go oglądać, jak księżna Diana zginęła. Nie wiem, czy będzie więcej odcinków, ale skończyłam. A i co jeszcze? Oglądam ostatni też odcinek o Davidzie Beckhamie na Netflixie. Zostało mi 20 minut. Love you guys. Jesteście ze mnie dumni? Okej. Pa. Jestem po pilatesie. Nie umiem gadać. Dosłownie jak szłam do samochodu, to cała się trzęsłam. Ja nie wiem, dlaczego to sobie robię. Jest dzisiaj wtorek i zawsze sobie jakoś chodzę we wtorki, ponieważ jest to moja ulubiona instruktorka. I dzisiaj jej nie było, był ktoś inny. Alexis, tak mi się wydaje. I pierwszy raz właśnie z nią trenowałam, ale też mega dobra i bardzo mnie chwaliła. Powiedziała mi, że mam bardzo dobrą formę i cały czas czułam, jakby stała przy mnie i wiecie, mi jakoś tak poprawiała, pomagała, co jest świetne, ponieważ grupa była dosyć duża. Może przez to, że tańczyłam taniec towarzyski tak długo, czuję się, że jestem bardzo połączona z moim ciałem, że jakby potrafię słuchać mojego ciała i potrafię używać różnych mięśni, jeżeli chodzi o, wiecie, jakieś poruszanie się, ćwiczenia, to jestem bardzo tak świadoma mojego ciała i co ono robi. I też jak ćwiczę w domu jakiś pilates, to najważniejsze co jest, to jest takie połączenie mind and body connections, że jak ćwiczysz jakieś mięśnie, brzuszki, to myślisz o robieniu brzuszków, czyli myślisz o tych mięśniach, że one pracują i wtedy one jeszcze bardziej pracują. Idę się wykąpać, później muszę iść wydrukować mój esej i zawieźć go do szkoły. Hej, witajcie w mojej łazience. Chciałam wam pokazać jedną rzecz, którą ostatnio znalazłam na TikToku. Wydaje mi się, że często jak są jakieś takie zaskórniki albo jakieś rzeczy mi wychodzą, to jest przez to, że sebum się zbiera pod skórą i się blokują, wiecie, pory. I właśnie ostatnio zobaczyłam na TikToku taką gąbeczkę i później poszłam do sklepu, do Whole Foods. Zobaczyłam, że ona jest. Nazywa się 100% Natural Facial Cleansing Sea Sponge. Wygląda ona tak, teraz jest namoczona. Nałożyłam na nią ten żel wygładzający z CeraVe i zaczęłam nią myć twarz, nie codziennie, ale na przykład po treningu, jak się dużo pociłam. I jest ta gąbeczka całkiem taka delikatna i przyjemna i czuję, że przez to, że ona ma tak dużo tych otworów, jakby czuję, że ona działa i że ściera tą skórę. Widzę, że dużo rzeczy mi powychodziło i wydaje mi się, że to jest przez to, że właśnie te pory były pozatykane. I wiem, że też bardzo fajnie się sprawdza po prostu czysty, zwilżony, ciepły ręcznik i też można tak lekko pocierać. Też trzeba uważać, bo jeżeli ma się mega delikatną skórę, to żeby jej nie podrażnić. Jak ma się trądzik, to trzeba bardzo uważać. Nie wiem, czy w ogóle można używać. Ale jeżeli widzicie, że macie na przykład wokół nosa bardzo dużo takich suchych skórek, może zatykają wam się pory, to mogę polecić. Całkiem dobre odkrycie. Ja ostatnio jestem w mojej fazie skincare, gdzie za niedługo nagram update, bo kupiłam dużo produktów i znowu się poedukowałam i mogę zrobić update, tylko na samym początku chcę, żeby moja skóra była w takim stanie, że wiecie, jestem dumna, powiedzmy, bo teraz przez to, że zaczęłam wprowadzać jakieś nowe rzeczy, to dużo właśnie wychodzi, ale myślę, że za jakiś czas opanuję, co się sprawdza, co nie i mogę wam nagrać update.
Esej wydrukowany. Jadę do szkoły. Mam pół godziny, więcej niż pół godziny, 40 minut, żeby go oddać, ponieważ nasza profesor powiedziała, że o 12 ona wychodzi ze szkoły i że to już jest koniec. Jak teraz pomyślę, że właśnie jadę ostatni raz do szkoły, to jest mi tak przykro. Znaczy, nie wiem, zobaczymy. Hej! Czy wy to widzicie? Esej oddany. Jeszcze bez nawigacji. Po Los Angeles. Ja. To jest Silver Lake. Dlatego chcę tu mieszkać. Patrzcie na to. Zgadnijcie co? Idę na kolejną randkę. Jest już 21. Umówiliśmy się na 21. Nie wiem dlaczego tak późno. Idziemy do takiego hotelu. Jest dzisiaj Salsa Dancing Night do 22. Więc jak przyjdziemy tam, to dalej będzie się działo. That's my outfit. Znowu mam jeansy i się spóźnię, bo muszę być tam za 15 minut, a jedzie się tam 10 minut. Chłopak, 23 lata, blondyn, wysoki, bardzo przystojny. Wiem, że robi muzykę, wiem, że jest w band, w music band, ale co więcej to nie wiem. I wygląda na bardzo takiego słodkiego, że można z nim robić maseczki na twarz. Bo ma zdjęcie na Hinge w maseczce na twarz. I wygląda przesłodko, więc zobaczymy. Jestem podekscytowana, ale nie wiem nic o tym chłopaku, jakby nic nie pisaliśmy za bardzo, więc życzcie mi powodzenia. Czuję, że teraz przez to, że zaczęłam opowiadać o swoich randkach i o swojej fazie randkowania, czuję się zobligowana, żeby was update'ować, jak chodzą te randki, jakie mam obserwacje, jak poszło. Chłopak bardzo fajny, nie wiem co mam powiedzieć. Bardzo dobrze nam się rozmawiało, jest zabawny. Tańczyliśmy salsę, było fajnie, czułam się, że mogę być sobą, było luźno. Na pewno się z nim znowu spotkam, jakby tutaj nie muszę się w ogóle zastanawiać. Wydaje mi się, że może to być dziwne, że analizuję te randki. Może ja się zakocham i będę, wiecie, w jakimś super związku i wy będziecie świadkami tego początku tego związku. Okej? Więc keep up with me.